Witam serdecznie i zapraszam do wspólnego szydełkowania. Dzisiaj pokażę, jak zrobić taką bombkę. Zobaczcie, pięknie się prezentuje. Bardzo ładna, bardzo ładny wzór, wdzięczny, fajny, taki akuratny na akrylową kulę o średnicy 10 cm. Tu mam kulę, która składa się oczywiście z dwóch połówek. Średnica 10 cm. Do wykonania takiej bombki oczywiście użyję szydełka 1,25 mm i kordonka białego typu maxi. Jest to taka tradycyjna grubość 10. Na tą bombkę będziemy potrzebowali dwóch połówek jednakowych. Tak właśnie wygląda jedna gotowa połówka. A później po wykonaniu tej jednej połówki będziemy robić drugą połówkę, z tym, że wtedy będziemy kończyć na tym przedostatnim rzędzie, bo robiąc ostatni rząd będziemy od razu łączyć po prostu ze sobą te dwa elementy. Ta bombka, tak jak mówiłam, jest na akrylowej kuli 10 cm. Jeżeli chcecie wzorek bardzo podobny, ale na akrylową kulę o średnicy 8, to zapraszam na inny mój filmik. Nagrałam go już parę lat temu. Jak chcecie, to w opisie do filmu umieszczę Wam link. Pod spodem po prostu trzeba rozwinąć opis. No i po prostu zrobicie sobie wtedy bombeczkę 10 i 8. Dokładnie takim wzorkiem, tylko pomniejszonym. No cóż, to zapraszam. Robimy pętelkę. I 10 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz na tym kółeczku musimy wykonać 28 słupków. Należy robić je dość ścisło. Czyli tak, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Wbijamy się pod spód i robimy drugi słupek. I kolejny, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nie będę robić dalej. Czyli tak jak mówiłam, przeróbcie w ten sposób 28 słupków. Trzeba robić je dość ciasno, żeby nam się wszystkie słupeczki ładnie zmieściły. Ja już przerobiłam, mam 28 słupków. Teraz zamknę okrążenie, wbijając się w nasze trzecie oczko pierwszego słupka i robię oczko ścisłe. Teraz 3 oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek. Teraz 7 oczek łańcuszka, nawijam nitkę, omijam 3 oczka, wbijam się w czwarte, robię słupek.
nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek, trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię drugi słupek. Takie motywy nam powstają. I teraz znów 7 oczek łańcuszka, nawijam nitkę, teraz omijam raz, dwa, trzy oczka, wbijam się w czwarte, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w kolejne oczko, robię słupek, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, w kolejne oczko się wbijam, robię słupek, nawijam nitkę, w kolejne się wbijam, robię drugi słupek. Mamy już 2 motywy. I znów 7 oczek łańcuszka, nawijam nitkę, omijam raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, wbijam się w następne, robię słupek. W kolejnym oczku robię drugi słupek, 3 oczka łańcuszka i znów słupek w kolejnym oczku i jeszcze jeden słupek w kolejnym oczku. Mamy 3 motywy i znów raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka, nawijam nitkę, raz, dwa, 3 oczka opuszczam, wbijam się w następne oczko, robię słupek, nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek. Mamy 4 motywy. I jeszcze musimy tutaj zrobić raz, dwa, 3 oczka łańcuszka. I teraz wbijamy się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i robimy oczko ścisłe. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy teraz 4 motywy takie. Następne okrążenie. Musimy przejść sobie oczkami ścisłymi na ten duży łańcuszek. Czyli przechodzimy oczkiem ścisłym na drugi słupek i jeszcze jedno oczko ścisłe tu pod ten łuk. I robimy teraz 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, nawijam nitkę i tu na łańcuszku robimy słupki. Mamy 3, 4, 5, a ma być ich w sumie 11. Dziesięć i 11 słupek. Mamy 11 słupków. Jeszcze policzmy, sprawdźmy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz 2 oczka łańcuszka. Chwytamy za tą poprzeczkę. Robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka. Nawijam nitkę. Przechodzę na kolejny łuk. I tutaj znów robimy 11 słupków. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 i znów 2 oczka łańcuszka, chwytamy za ten mały łuczek, robimy półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Tak to wygląda, zobaczcie. I przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam. Mam tutaj 2 oczka łańcuszka. Zamykam okrążenie, wbijając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko. Robię słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko. Robię słupek. Nawijam nitkę, wbijam się w to samo miejsce. Robię słupek. Czyli tutaj mamy 2 słupki w jednym oczku. I to będzie taki nasz motyw. Czyli robimy 2 słupki, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i później 2 słupki w jednym. Tak na przemian będziemy robić. Czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dalej. Czyli tak, tu mieliśmy 2 słupki i 2 w jednym. Później nawijam nitkę w kolejnym oczku, robię słupek. Nawijam, w kolejnym robię słupek. Nawijam nitkę, w następnym oczku robię 2 słupki. Pierwszy i drugi. Czyli tak na zmianę. I znów w następnym oczku robię słupek. W następnym oczku robię słupek. I w następnym oczku robię 2 słupki. Pierwszy i drugi. I tutaj jeszcze zostały nam 2 słupki do zrobienia. Słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem. W ten sposób ładnie nam się tutaj rozszerza ten motyw. I teraz tak, robimy 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijam nitkę, przechodzimy na kolejny tutaj motyw i znów robimy nad słupkiem słupek, nad słupkiem z poprzedniego rzędu słupek i nad kolejnym słupkiem 2 słupki. Pierwszy i drugi. I znów nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek i nad kolejnym 2 słupki. Pierwszy i drugi. I znów słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i 2 słupki w jednym. I znów w następnych oczku robię słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Czyli mamy na początku 2 słupki i na końcu tego wzorka 2 słupki. I znów 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. W ten sposób przeróbcie do końca to okrążenie. Już przerobiłam. Mam 3 oczka łańcuszka. Zamykam okrążenie, wbijając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Teraz zrobimy następny rząd i ten rząd taki liczmy od tego miejsca, tak? Czyli to jest pierwszy, drugi, czyli ten rząd trzeci będzie identyczny, taki sam sposób robiony jak ten drugi. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, nad kolejnym słupkiem robię słupek, czyli znów mamy pierwsze 2 słupki. Później nawijam nitkę, w kolejnym oczku robię 2 słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I znów nad słupkiem słupek, nad słupkiem
słupek i 2 słupki w kolejnym oczku. Pierwszy i drugi. I znów nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek, 2 słupki w kolejnym oczku. Pierwszy i drugi. I znów nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek i znowu 2 słupki w jednym oczku. I teraz na końcu znowu 2 słupki. O. I 3 oczka łańcuszka. Czyli widzicie dokładnie tak samo. Przeróbcie to do końca tego okrążenia. Już mam, przerobiłam. Zrobiłam 3 oczka łańcuszka i zamykamy okrążenie, wbijając się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. Następny rząd, 4, bo tak jak mówiłam, liczymy rzędy tego ananasa. Czyli tak, teraz musimy przejść oczkiem ścisłym na kolejny słupek i tu robimy 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Teraz nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek, nad słupkiem słupek, czyli tutaj będziemy przerabiać cały czas po jednym słupku nad słupkiem. Tak, mamy w tej chwili 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Czyli tutaj mamy 16 słupków, ponieważ zostawiliśmy pierwszy słupek, ominęliśmy go i tu na końcu też zostawiamy po jednym słupku. Tak? Chodzi o to, że teraz będzie nam się to tutaj ładnie zwężało. Ten wzorek. I 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za ten łańcuszek i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę. Omijam pierwszy słupek, wbijam się w następny i znów tutaj robię słupki nad słupkami. O, tak to wygląda. Słuchajcie, przeróbcie to do końca, bo to jest proste. Czyli tutaj znów zostawiamy pierwszy słupek z przodu i pierwszy z tyłu. A tutaj słupki nad słupkami. I znów 5 oczek łańcuszka, półsłupek, 5 oczek i znów pierwszy zostawiamy, potem słupki nad słupkami, kolejny zostawiamy i znów 5 oczek łańcuszka i półsłupek. Przeróbcie to do końca okrążenia. Już przerobiłam, zrobiłam 5 oczek łańcuszka i wbijam się w trzecie oczko i robię oczko ścisłe. Następny rząd, znów przechodzę oczkiem ścisłym na kolejny słupek, czyli tu znowu omijam jeden i robię 3 oczka łańcuszka na słupek, później słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, to mamy trzeci, czwarty, piąty, szósty,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, czyli znów mamy o 2 słupki mniej, tak? Bo tu zostawiliśmy, tu też na końcu ostatni słupek zostawiamy, czyli mamy 14 słupków. I znów 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk, półsłupek, 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk, robimy półsłupek, 5 oczek łańcuszka, nawijam nitkę, znowu omijamy pierwszy, wbijamy się w następny i znów tutaj zrobimy 14 słupków. Dobra. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Już mam. Zamykam okrążenie, wkuwając się w ostatnie oczko pierwszego słupka. Mamy teraz przerobionych raz, 2, 3, 4, 5 rzędów. Teraz przerobimy 6. rząd tego wzorku i ten rząd będzie taki sam jak ten wcześniejszy, czyli przechodzimy oczkiem ścisłym na słupek i tu robimy znowu słupki nad słupkami. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek w następnym oczku, w kolejnym robimy trzeci, później 4, 5 słupek nad słupkiem, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Czyli teraz mamy 12 słupków. Tak? Omijamy pierwszy, omijamy ostatni. I znów 5 oczek łańcuszka. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk. Robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę. I tutaj znów omijam pierwszy słupek. Wbijam się w drugi. I robię słupek nad słupkiem. I w następnych oczkach tak samo, czyli tutaj znowu 12 słupków. Tak to wygląda. Przeróbcie to do końca okrążenia. I już przerobiłam. Mam 5 oczek i znowu zamykam, wkuwając się w trzecie oczko. Oczko ścisłe. Mamy 6 teraz tych rzędów. Zaczniemy 7, będzie troszkę inny. Ale też musimy przejść tutaj na drugi słupek oczkiem ścisłym, czyli też omijamy pierwszy. Cały czas będzie nam się zwężać. I teraz robimy 2 oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko i robię słupek nie do końca przerobiony. Mamy 2 nitki i dopiero teraz przez wszystkie 3. Czyli z 2 słupków zrobiliśmy 1. I teraz tak, w następnym oczku słupek, w następnym oczku słupek, to mamy już drugi, ten tutaj w środku, drugi, potem dalej, trzeci, 4, 5 i 6, nawijam nitkę. I teraz wbijam się w następne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony, nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony i przez wszystkie nitki. Tak? Czyli tu na końcu też zostaje nam jedno oczko.
I znów 5 oczek łańcuszka. Tutaj na tych łańcuszkach nic się nie zmienia. Cały czas robimy łuki z 5 oczek. I znów nawijam nitkę, omijam pierwsze oczko, wbijam się w następne, robię słupek nie do końca przerobiony, wbijam się w następne, robię słupek nie do końca przerobiony i przez wszystkie oczka. I teraz w kolejnych oczkach robimy słupki. Ma być ich 6 pod rząd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj znowu wbijamy się w następne oczko i zrobimy słupek nie do końca przerobiony. W następne się wbijamy słupek nie do końca przerobiony i teraz przez wszystkie nitki. Tak to wygląda i znowu 5 oczek łańcuszka na łuk. I chwytamy, robimy półsłupek. Zobaczcie, tak już nam się ładnie układa to. Przeróbcie to do końca okrążenia. Już mam, przerobiłam 5 oczek łańcuszka, zamykam, wkuwając się tutaj, gdzie mieliśmy te 2 słupki, czyli raz, 2 w trzecie oczko. Oczko ścisłe. I znowu. Ale jeszcze pokażę, mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy w tej chwili 7 rzędów. Teraz 8 rząd naszego motywu, czyli znów przechodzimy oczkiem ścisłym na ten drugi słupek. I znów robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nad kolejnym słupkiem robimy słupek. Nad kolejnym robimy słupek. Nad kolejnym robimy słupek. Nad kolejnym słupek. I nad kolejnym słupek. Czyli znów mamy opuszczone pierwsze oczko i ostatnie. W sumie mamy tutaj 2, 4, 6 słupków i 5 oczek łańcuszka. I chwytamy za łuk. Półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Dobra, czyli tak wygląda ten rząd. Mamy tutaj mieć wszędzie po 6 słupków. Przeróbcie tak do końca okrążenia. Już przerobiłam. Znowu muszę połączyć się, wbijając w trzecie oczko i robię oczko ścisłe. Dobra. I teraz zaczniemy już robić ostatni rząd naszej pierwszej połówki. Czyli tak, znów przechodzimy oczkiem ścisłym na oczko kolejne. I teraz tak, znów 2 oczka łańcuszka na słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony i teraz przez obie nitki. I znów nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony, nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko i robię słupek nie do końca przerobiony i teraz przez wszystkie nitki. Czyli tutaj widzicie, zrobiliśmy 2 słupki przerobione razem. Tu i tu. A z przodu znowu mamy zostawione po jednym oczku. To jest nasz ostatni rząd. I tutaj robimy znów 5 oczek łańcuszka, półsłupek. 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 5 oczek łańcuszka.
nawijam nitkę i tutaj znów omijamy pierwsze oczko, wmijamy się w następne i robimy słupek nie do końca przerobiony. Nawijam nitkę, w następnym oczku robimy słupek nie do końca przerobiony i przez obie nitki. I znów nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, słupek nie do końca przerobiony, nawijam, wbijam się w następne, słupek nie do końca przerobiony i przez 3 nitki. I znowu 5 oczek łańcuszka. I chwytamy za łuk, półsłupek, 5 oczek łańcuszka. Zobaczcie, i tak wygląda nasz ostatni rząd. Przeróbcie to do samego końca. I tak, ja już przerobiłam. Nitkę obcięłam i sobie ładnie tutaj z tyłu schowałam. I teraz musicie zrobić drugą taką samą połówkę, czyli tak, cofnijcie filmik do początku albo po prostu patrzcie się na tą część, którą zrobiliście i po prostu sugerujcie się tą częścią i róbcie drugą w ten sam sposób, z tym, że pamiętajcie, że ten drugi motyw przerobimy bez tego ostatniego rzędu. Czyli robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tych rzędów tego motywu ananasa. Więc przeróbcie to sobie, tą drugą część i za chwilkę się spotkamy. Po prostu pokażę Wam, jak łączyć już obie połówki ze sobą. Dobra, mam zrobioną już drugą połówkę. Połączyłam się oczkiem ścisłym. Tak, tutaj gdzie było te 6 słupków. Znowu muszę przejść oczkiem ścisłym na drugi słupek i znów tutaj zrobić z 2 słupków 1. Czyli 2 słupki nie do końca przerobione. I teraz przez wszystkie nitki. I znów w następnym oczku słupek nie do końca przerobiony i w następnym słupek nie do końca przerobiony. I teraz przez 3 nitki. Raz, 2 oczka łańcuszka. Bierzemy drugą połówkę, składamy je tą wewnętrzną stroną do siebie. Tylko teraz patrzcie, tu gdzie mamy wzór, to tutaj też musimy przyłożyć sobie do tego wzoru. I tak, mamy 2 oczka łańcuszka, chwytamy za ten łuk z tej drugiej części i robimy półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Teraz chwytamy za ten łuk, co robiliśmy przed chwilą i robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka, chwytamy teraz, widzicie, bo to mamy już połączone, chwytamy za łuk z poprzedniego motywu, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i znów tu chwytamy, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy poprzedni motyw, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy ten raźniejszy motyw, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy ten z tyłu, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy z przodu, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy z tyłu, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy z przodu, półsłupek. Ja wiem, że ja robię trochę szybciej niż Wy, ale chodzi o to, żeby po prostu łapać jak na przemian. Raz z przodu, raz z tyłu, prawda? Chodzi mi tą część i tą część na przemian. I znów 2 oczka łańcuszka. Łapiemy z tyłu półsłupek, 2 oczka łańcuszka, łapiemy z przodu półsłupek, 2 oczka łańcuszka, łapiemy z tyłu półsłupek i 2 oczka łańcuszka. Tak, mamy połączone wszystkie łuki. I teraz nawijam nitkę, omijam pierwsze oczko, wkuwam się w następne, robię słupek nie do końca przerobiony,
nawijam nitkę, wbijam się w następne oczko, robię słupek nie do końca przerobiony i przez wszystkie nitki. I znów nawijam nitkę, w następnym oczku słupek nie do końca przerobiony, nawijam i w następnym oczku słupek nie do końca przerobiony i teraz przez wszystkie nitki. I mamy skończony ten motyw i znów 2 oczka łańcuszka, łapiemy tutaj za ten z tyłu motyw i robimy półsłupek, 2 oczka łańcuszka, łapiemy z przodu za łańcuszek i półsłupek i tak na przemian, z przodu, z tyłu, z przodu i z tyłu. Tak sobie pracujemy. O, już wygląda tak połączone. Ja już tu, widzicie, połączyłam sobie w sumie. Zostawiłam taki otwór, czyli mam jakoś, no, tu przed tym ostatnim motywem. Musimy wsadzić teraz bombkę. Po prostu nitkę sobie tutaj troszeczkę wysuńmy. Bombkę. Ja zazwyczaj tutaj podklejam tym klejem Magik tam w środku jeszcze, ale teraz nie mam, więc po prostu tak zamknę tylko. Dobrze zacisnę, żeby nam się dobrze trzymało. No i wkładamy naszą bombeczkę. Trzeba tak naciągnąć. O, jest. Zobaczcie, już pięknie wygląda. I teraz dalej będziemy robić po prostu już na tej bombce. Wiadomo, tu już trochę będzie niewygodnie, no ale co i za coś. Czyli tak, tu mamy 2 oczka, tu łączymy, półsłupek, 2 oczka łańcuszka, chwytamy. Tylko tu musicie już sobie już dobrze tą nitkę zaciągać, żeby Wam się nie porobiły duże oczka. I znów tu omijamy pierwsze i tu robimy. Tylko mówię, no tu musicie już pilnować oczek, żeby Wam się nie powyciągały. Trzeba zaciskać mocno nitkę. O, i w ten sposób. Po prostu. Widzicie, tak to jest niewygodnie pod kamerką, bo normalnie to sobie to robię na kolanach. I łapiemy po kolei. Słuchajcie, nie będę już to robić pod tym, bo jest mi niewygodnie. Chodzi o to, żeby po prostu w ten sposób łapać i zaciągać dobrze oczka. O. No i po prostu w ten sposób połączcie sobie do końca. Już połączyłam. Nitkę obetniemy. Ładnie trzeba to zaciągnąć. I oczywiście też zaplątać pod spód i schować. Także zobaczcie, tak wygląda nasza bombeczka. Myślę, że jest piękna. Po prostu jest piękny wzór.
Także warto sobie taką bombkę zrobić. Jeżeli Wam się podobają moje filmiki, to proszę o łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału i tak jak mówiłam, zachęcam też do wykonania podobnej bombki, ale w mniejszym rozmiarze, czyli 8 cm. Link umieszczę w opisie pod filmem. Na razie to wszystko. Do następnego razu. Cześć!